Cześć, ja mam na imię Ewa i zapraszam Was do Szklarskiej Poręby. To malownicze miasteczko położone pomiędzy górami izerskimi a Karkonoszami stanowi prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Dlatego w dzisiejszym odcinku odwiedzę szczyt Wysoki Kamień, gdzie spróbuję lokalnej szarlotki. Następnie wejdę na słynne i zachwycające śnieżne kotły. Zajrzę również do najwyżej położonego kamieniołomu w Polsce oraz zobaczę tajemniczy wodospad, który stał się scenerią dla filmu Opowieści z Narni. Jest to zaledwie niewielka część atrakcji, jakie odwiedzę, dlatego zostańcie koniecznie ze mną. Do Szklarskiej Poręby przyjeżdżam z samego rana i od razu kieruję się w stronę popularnego zakrętu śmierci, stanowiącego część drogi sudeckiej. Znajduje się tutaj platforma, która oferuje widok na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską. W tym miejscu przecina się kilka ciekawych szlaków turystycznych. Pierwszym, jaki wybieram, jest żółty szlak prowadzący na Wysoki Kamień, czyli szczyt leżący w paśmie gór izerskich. Cała trasa mierzy ponad 3 km i prowadzi przez las, łagodnie wznosząc się ku górze. Po około godzinie marszu docieram na Wysoki Kamień mierzący 1058 metrów nad poziomem morza. Niedawno została oddana do użytku kamienna wieża widokowa, która pozwala turystom podziwiać jeszcze lepsze widoki. Obok funkcjonuje również prywatne schronisko, w którym po ukończonej wędrówce polecam koniecznie spróbować domową szarlotkę. Wracam do zakrętu śmierci, przechodzę na drugą stronę ulicy, gdzie odnajduję drewniany drogowskaz prowadzący w kierunku Sztolni Pirytu oraz Zbójeckich Skał. Po 15 minutach docieram w okolice Sztolni Pirytu. Tutejsze sztolnie to pozostałości po walonach, którzy wydobywali piryt, czyli tzw. złoto głupców. Dzisiaj sztolnie traktowane są jako atrakcja turystyczna. Wracam ponownie na żółty szlak i kontynuuję marsz w kierunku Zbójeckich Skał. Przyszłam tutaj, ponieważ wybudowano w tym miejscu sporych rozmiarów platformę widokową nazywaną Diamentowym Widokiem. Moim zdaniem, poza wyjątkowym widokiem, duże wrażenie robi sama platforma wybudowana pomiędzy drzewami. Wracam do samochodu i jadę w kierunku kolejnych atrakcji. Zatrzymuję się przy wodospadzie Szklarki i przechodzę na drugą stronę ulicy. Wchodzę na czarny szlak i podążam za drogowskazami w kierunku popularnego Złotego Widoku. Po kilku minutach szlak zmienia kolor na niebieski, a cała trasa jest stosunkowo łatwa i krótka, co czyni ją idealną na szybką wycieczkę. Po około 20 minutach docieram do Złotego Widoku, czyli tarasu widokowego wybudowanego nad skalnym urwiskiem. Taras posiada 2 platformy oraz sporo ławek i leżaków idealnych do odpoczynku w towarzystwie panoramy na Karkonosze. Przed powrotem odwiedzam jeszcze Chybotek. Jest to duży granitowy blok skalny o nieregularnym kształcie. Nazwa Chybotek nie wzięła się znikąd, ponieważ skała słynie z tego, że przy użyciu minimalnej siły jesteśmy w stanie wprawić ją w ruch, więc jeśli tutaj będziecie, to koniecznie spróbujcie. Ja natomiast mijam teraz Chybotek i kierując się wydeptaną ścieżką wśród pól, podążam za drogowskazami prowadzącymi do chaty izerskiej, w której serwowane są kluski izerskie. Faszerowane wołowiną i podawane z surówką otrzymały certyfikat marki lokalnej. Po sporych rozmiarów obiedzie wracam na parking pod wodospadem Szklarki i oczywiście zanim stąd odjadę, to kupuję bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego i odwiedzam wspomniany wodospad. Wodospad Szklarki ma ponad 13 metrów wysokości, co czyni go drugim wodospadem pod względem wielkości po polskiej stronie Karkonoszy. Wokół wodospadu rozciąga się las, a bliskość wielu szlaków turystycznych daje możliwość dalszej eksploracji okolicy. Drugi dzień w Szklarskiej Porębie rozpoczynam spod Kruczych Skał.
Sporo osób odwiedza to miejsce od strony ulicy Sikorskiego, jednak wejście na szczyt znajduje się po drugiej stronie, czyli przy ulicy Mickiewicza. Krucze skały to granitowe baszty o wysokości około 30 metrów położone nad rzeką Kamienna. Choć atrakcja wydaje się nieco zapomniana ze względu na dość stare zabezpieczenia, to i tak polecam wybrać się tutaj na spacer. A teraz widok od strony ulicy Sikorskiego. Skoro już tutaj jestem, to ruszam prosto przed siebie czerwonym szlakiem, który jest również głównym szlakiem sudeckim i idę w stronę wodospadu Kamieńczyka. Stąd do celu mam zaledwie 1,5 kilometra. Po dotarciu na miejsce kupuję bilet wstępu i obowiązkowo zakładam kask. Muszę przyznać, że zejście po schodach do wąwozu Kamieńczyka i spacer po metalowej ścieżce przytwierdzonej do skały robi ogromne wrażenie. Całkowita wysokość wodospadu wynosi około 27 metrów, sprawiając, że jest to najwyższy wodospad po polskiej stronie Karkonoszy. Natomiast otaczające mnie potężne pionowe granitowe ściany stanowiły scenerię dla kinowego hitu opowieści z Narni Książę Kaspian. Wychodzę ponownie na czerwony szlak i ruszam dalej. Nie wspomniałam jeszcze, że moim celem na dzisiaj są śnieżne kotły, dlatego zostańcie koniecznie ze mną, a ja idę w stronę schroniska na hali Szrenickiej. Hala Szrenicka to górska łąka, na której znajduje się schronisko PTTK na hali Szrenickiej. Po krótkiej przerwie ruszam dalej głównym szlakiem sudeckim w kierunku Szrenicy. Niewielki odcinek prowadzi brukowaną drogą, by po chwili zamienić się w teren porośnięty kosodrzewiną. Docieram do granicznej łąki, tutaj mogłabym kierować się czerwonym szlakiem w kierunku śnieżnych kotłów, ale postanawiam na chwilę zejść, żeby odwiedzić górskie schronisko Szrenica słynące z dobrej kuchni. Dodatkowym atutem tego miejsca jest możliwość wjechania na szczyt kolejką linową. Myślę, że przejażdżka taką kolejką z pewnością zapewni wielu osobom sporo emocji i niesamowite widoki. Ja tymczasem opuszczam Szrenicę, idąc wąską ścieżką wśród kosodrzewiny w kierunku formacji skalnej znanej jako Trzy Świnki. Następnie mijam Twarożnik, czyli kolejną ciekawą formację skalną. W oddali zaczynam dostrzegać Łapski Szczyt. Jest to 4. pod względem wysokości szczyt w polskich Karkonoszach. A stąd do miejsca docelowego mam już zaledwie kilka kroków. Śnieżne kotły są to 2 polodowcowe kotły położone pomiędzy Łapskim Szczytem a Wielkim Szyszakiem. Na dnie Wielkiego Kotła możemy dostrzec kilka stawów polodowcowych. Moim zdaniem śnieżne kotły są jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w całych Karkonoszach. Na szczycie znajduje się charakterystyczny budynek o surowej formie, który możemy zauważyć praktycznie z każdego miejsca spacerując po Szklarskiej Porębie. Jest to tak zwany radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy. Kolejny dzień zaczynam od rozdroża izerskiego. Zostawiam samochód i jadę rowerem w kierunku kopalni Stanisław, najwyżej położonego kamieniołomu w Polsce. Najpierw jadę żółtym szlakiem prowadzącym do rozdroża pod Kopą. Po dotarciu do rozdroża skręcam w czerwony szlak, mijając po drodze Wysoką Kopę, czyli najwyższy szczyt gór izerskich wchodzący w skład Korony Gór Polski. Po około godzinie docieram do kopalni kwarcu Stanisław położonej na izerskich garbach na wysokości 1050 metrów nad poziomem morza. Widok, który mam przed sobą, robi piorunujące wrażenie. Ogromna wyrwa w ziemi kontrastuje z niesamowitą panoramą na Karkonosze i góry izerskie.
Uważam, że będąc w Szklarskiej Porębie zdecydowanie warto odwiedzić Jakuszyce oraz oczywiście stację turystyczną Orle. Dlatego teraz przenoszę się na Polanę Jakuszycką. Jakuszyce położone są przy granicy polsko-czeskiej i słyną z bogatej infrastruktury turystycznej. Turyści mają do dyspozycji około 100 km świetnie przygotowanych tras spacerowo-turystycznych. Ja kieruję się w stronę schroniska Orle, do którego można dotrzeć na wiele sposobów, ponieważ trasy są wzajemnie połączone, co pozwala na tworzenie wielu wariantów różniących się długością czy poziomem trudności. Obiekt oferuje miejsca noclegowe oraz bufet, w którym można spróbować wielu smacznych dań. Warto również wspomnieć, że Jakuszyce przede wszystkim słyną z narciarstwa biegowego. Od wielu lat na terenie ośrodka organizowany jest bieg Piastów, czyli jeden z najważniejszych biegów narciarskich świata. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku.